5 lat tworzę swoją małą kolekcję retro konsol, która aktualnie składa się głównie z konsol Nintendo. Moim głównym celem było przywrócenie im swojego dawnego blasku, który został utracony już spory kawałek czasu. Oczywiście brak czasu, chęci plus wyznawanie religii nieskończonej prokrastynacji sukcesywnie odwodziły mnie od pracy nad tymi projektami. Dlatego postanowiłem stworzyć ten film, który niejako motywuje mnie do pracy nad tym projektem. Niedawno w moje łapska wpadły dwie konsole, które udało mi się wylicytować na aukcji. Obie oczywiście mało atrakcyjne, jednak nadające się do odnowienia na tyle, ile pozwalają moje umiejętności. Dzisiaj zajmiemy się konsolą, która została upiększona przez naklejki, które są tam chyba z 15 lat, patrząc na stan obudowy i to, co się dzieje pod naklejką. Oczywiście nie jestem w tym temacie profesjonalistą, a niedzielnym hobbystą, więc ten materiał jest ukazaniem moich zmagań z tym projektem. Oczywiście pierwsze uruchomienie konsoli się nie udało. Pomagało poruszenie bateriami w slocie, jednak wymagało to ustawienia baterii w odpowiednim miejscu, aby konsola ruszyła, co nie jest wygodne. Przez krótki moment, w którym konsola została uruchomiona, zauważyłem ubytek na wyświetlaczu w postaci pionowych pasów. Patrząc na ilość materiałów na ten temat na YouTubie, można uznać, że to jest łatwe do rozwiązania. Więc po prostu zabrałem się do rozkręcenia obudowy. Oczywiście fajnie byłoby nie pogubić wszystkich śrubek, więc odkładałem je w jedno miejsce do pojemnika zamykanego, więc słyszymy się w kolejnym etapie. Po kompletnym rozebraniu konsoli zabrałem się za czyszczenie obudowy. Używam do tego wody z mydłem i szczoteczki do zębów, by pozbyć się brudu z zakamarków obudowy, a także odmoczyć klej z naklejek. Największym wyzwaniem są same naklejki, których klej niechętnie chce zejść. Zdrapywałem je plastikowym narzędziem służącym do otwierania telefonów. Nie chciałem używać żyletki ani żadnego ostrego narzędzia, aby nie zniszczyć kropowatej struktury plastiku. Klej nie stawia wielkiego oporu i po pewnym czasie udało się go wreszcie pozbyć. Dodatkowo wspomagałem się specjalnym zmywaczem do kleju, który pomógł mi pozbyć się zabrudzeń z tylnej części obudowy.
Do wybielenia obudowy konsoli użyłem wody utlenionej o 12% roztworze, który zamówiłem w internecie. W sklepie można ją kupić w postaci kremu, np. przy zakupie farby do włosów, jednak nie polecam ze względu na trudność w równomiernym rozłożeniu kremu na plastik, co może znacząco wpłynąć na końcowy wynik. Dodatkowo zmajstrowałem z butelki plastikowej, folii aluminiowej i LEDów UV pojemnik, w którym wybieliłem obudowę konsoli. Po zamoczeniu obudowy włączyłem LEDy i zostawiłem na cały dzień. Do naprawy wyświetlacza przygotowałem sobie miejsce, podłączając bebechy konsoli pod zasilanie. W moim przypadku jest to koszyk z bateriami. Włączyłem konsolę i ustawiłem kontrast na maksymalnie ciemną wartość, aby ułatwić sobie pracę. Z folii pod ekranem zdjąłem małą tasiemkę, która trzymała gumowy dystans i rozpocząłem zabawę z nagrzewaniem ścieżek pod ekranem. Oczywiście ta metoda nie musi się sprawdzać w każdym przypadku, a także nie daje gwarancji tego, że rozwiąże nasz problem. Są przypadki, w których ścieżki są całkowicie uszkodzone i nie da się ich zregenerować w taki sposób. Jednak zawsze warto spróbować takiej metody. Naprawa takich ubytków jest w miarę prosta, wystarczy parę przejazdów rozgrzanym grotem po taśmie, aby linie zaczęły się pojawiać. Po całej zabawie nakleiłem dwustronną taśmę i przykleiłem gumową uszczelkę bądź dystans, który dzielił ekran konsoli od obudowy. Dzień później zakończyłem wybielanie obudowy. Efekt jest super, niestety nie udało się całkowicie zrównać koloru plastiku z tym, co jest pod naklejkami. Jednak i tak jestem zadowolony, a myślę, że z czasem użytkowania konsoli ta różnica powinna maleć.
Do obudowy przykleiłem szybkę ochronną, której oczywiście brakowało i zabrałem się do składania całości. Dla pewności nie skręcałem całej obudowy, aby zobaczyć, czy konsola będzie poprawnie odpalać. Niestety okazało się, że uruchomienie jej dalej wymaga poprawnego ustawienia baterii w slocie, więc przy pomocy miernika sprawdziłem, czy problem jest w samym ustawieniu blaszek, które mogą nie przekazywać napięcia. Wydaje mi się, że to był strzał w dziesiątkę, wystarczyło je odpowiednio dogiąć i wszystko wróciło do normy. Nie wiem, na ile to rozwiązanie jest poprawne i trwałe, jednak nie miałem lepszego pomysłu na ten moment, a póki co działa, więc myślę, że nie jest najgorsze. Całość skręciłem i uruchomiłem. Efekt końcowy jest zadowalający, chociaż można byłoby więcej wyciągnąć z etapu wyglania konsoli. Cieszę się, że ten projekt się udał i konsola wygląda o niebo lepiej w porównaniu do poprzedniego stanu. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. W przyszłości chciałbym robić więcej tego typu materiałów. Zapraszam do subskrypcji kanału, a także do sekcji komentarzy. Jeżeli ktoś miał więcej doświadczenia z tymi konsolami, chętnie poczytam opisy Waszych doświadczeń i porady na temat naprawy tego sprzętu. Ja się z Wami żegnam i do usłyszenia.